Siemka, ja jestem Adacho i tak jak kiedyś, dawno temu, śpiewała Urszula Sipińska, cudownych rodziców mam. Rodziców też, ale chciałem to sparafrazować i powiedzieć, że cudownych widzów mam. A konkretnie widza, znaczy was wszystkich. Wszyscy jesteście cudowni, ale dzisiaj najcudowniejszy jest Sebastian. Sebastian, który od dłuższego czasu, raz na jakiś czas wysyła mi kody do karcianki Dragon Ball Super Card Game Fusion World. A teraz wysłał mi niespodziewaną paczkę i ja tę paczkę dziś otworzę i wspólnie przekonamy się, co jest w środku. To jest niesamowita wizja. To tak jakbyście codziennie mieli Boże Narodzenie, bo w zasadzie Wigilię Bożego Narodzenia. Prezenty pod choinką, nie? Nie codziennie, bo paczki nie przychodzą codziennie, ale możecie oglądać ten film codziennie i będziecie przeżywać to na nowo. Nie sądzę, żeby ktoś to robił, ale sprawdźmy, co jest w środku. Dziękuję Sebastianowi. Z Sebastianem już jakiś czas temu złapaliśmy kontakt, także wiem, że to jest w porządku człowiek. Wiem, że ostatnio miał na głowie przeprowadzkę, ale jest zadowolony z wyników tej przeprowadzki. A ci powiem, Sebastian, ja jestem człowiek przeprowadzka. Jakbym miał policzyć mieszkania, w których mieszkałem, chociaż przynajmniej przez miesiąc, nawet jeśli mielibyśmy brać pod uwagę osobne pokoje w akademiku, to byłoby tego dość sporo. W 2016 roku, pod koniec, przeprowadziłem się od rodziców do akademika Wicewersal w Zielonej Górze. Potem w następnym roku mieszkałem w akademiku Rzepicha w dwóch różnych pokojach, więc to też co jakby przeprowadzka nie była jakoś szczególnie daleka z jednego pokoju do drugiego, ale była. Potem wspólnie z Marcią do kawalerki, potem do tego mieszkania, gdzie pojawiły się kartki na ścianie, o, tak mogę powiedzieć. Potem do kolejnego mieszkania, gdzie miałem zieloną ścianę, no i teraz do tego mieszkania, więc trochę tego było. Mam nadzieję, że o żadnym mieszkaniu nie zapomniałem, żeby nie było mu przykro, ale najbardziej rozbawiło mnie to pytanie do Koku, które padło jakiś czas temu. Dlaczego ja się tak często przeprowadzam? Czy to jest tak, że ja robię coś w mieszkaniu, że muszę potem uciekać po jakimś czasie, że właściciele mieszkań mnie wyrzucają? Chyba tak, chyba właśnie o to chodzi. Zobaczmy, o co tutaj chodzi. Bo ja tu widzę... Wow, dobra, nie widziałem, o co chodzi. To jest album na kapsle, który ja potrzebowałem sobie kupić samemu. Chociaż to są chyba strony. Czy to jest faktyczny album? O, jeszcze karteczka w środku jest? Myślałem, że to jakiś liścik, a to jest paragon, na który nie będę patrzył. Wow, nie, muszę to chyba odłożyć na chwilkę. Jak dobrze wiecie, ja od jakiegoś czasu, od dłuższego czasu bym nawet powiedział, kolekcjonuję kapsle. Tylko że moja kolekcja, jeśli miałbym was zapytać o to, czy chcielibyście, żebym wam pokazał kolekcję moich kapsli, to po pierwsze brzmiałoby to, jakbym mieszkał w piwnicy i moja mama przynosiła mi obiad każdego dnia. Tak, to jest poziom aż takiego nerdostwa, a z drugiej strony ten film prawdopodobnie obejrzałoby 12 osób, więc nie wiem, czy chcecie, mogę wam pokazać waszą stronę, kolekcję moich kapsli. To nie są wszystkie kapsle, to są kapsle, które się tutaj pomieściły. To są kapsle dla mnie ważne. Jak widzicie, na pierwszym miejscu, nie wiem, czy będziecie aż tak dobrze widzieć. Światło się trochę odbija, ale będziecie musieli z tym żyć. Kustosz i Perła i Heineken i Perła i Tyskie to były piwka, które najczęściej piliśmy na studiach, więc one są na pierwszym miejscu. Dalej sporo koncerniaków. Tutaj dalsza część koncerniaków i jakieś tam piwka smakowe albo zero. Tutaj miałem stronę na takie piwka, które były trochę bardziej rzadkie, chociaż nie aż tak rzadkie, chociaż nie pamiętam aż tak dobrze. Tutaj pamiętam, że była super seria. Piwo lubuskie, browar Witnica zrobił jakiś czas temu taką serię, że na każdym kapslu był różny powiat. Tutaj powiat, a tutaj gminy. No i ja te kapsle zbierałem. Nie wszystko mi się udało zebrać, no ale i tak trochę tego mam. Dalsza część, tutaj już jakieś w ogóle rzadkie sprawy. Jest tego dość sporo. No i to jest ostatnia strona, więc ten klaser się już tutaj zakończył. Jego swego czasu dostałem od brata. Ale tutaj widzę, że on wygląda troszeczkę inaczej, ten, który wysłał mi Sebastian. Bo on jest cienki i on jest na tylko najważniejsze kapsle. Więc tutaj będę musiał chyba poprzestawać, chociaż nie wiem, nie chcę ruszać tamtej pierwszej strony, ale tutaj będę sobie, wiecie co, wkładał? Kapsle, które teraz będą dla mnie ważne, bo mam trochę tych, mogę wam pokazać. Okej, jestem trochę nerdem. Dzisiaj musiałem schować, jak tutaj robiłem trochę remoncik, ale mam jeden na wierzchu. Browar zamkowy, Racibórz. Nie mogę wam blisko pokazać, bo musiałem zablokować ostrość w aparacie, więc nie złapię wam ostrości, ale umówmy się, i tak nikogo z was to nie obchodzi. Mam dziwne hobby, nie zrozumiesz. Okej, idziemy dalej z tą paczką. Ja może nie będę dawał jej sobie przed twarz, tylko zobaczymy, co jest dalej. Po prostu sobie to... Ojeju! Ojeju, to jest paczka plus 18 chyba. To jest paczka... To jest
karteczka. O nie. Ojeju. Wspominałem coś o kodach do karcianki Fusion World. Także jeśli ktoś jest fanem otwierania kart, możecie podziękować Sebastianowi. Ja też podziękuję mu, bo mam już cały wieczór zajęty przepisywaniem kodów. Wiecie, co najbardziej mi się podoba? Że niektóre z tych kodów są ważne do 7 listopada, więc będę musiał to zrobić praktycznie teraz, żeby one nie straciły ważności. Sebastian, dziękuję Ci. Tak naprawdę zaczęło się od tego, że zacząłeś pielęgnować moją pasję, czy mogę to nazwać pasją do tej karcianki od tych kodów, więc trochę spodziewałem się, że w tej paczce też będą jakieś kody, ale patrzę na to i myślę sobie, ile tu jest przepisywania. No ale dobrze, trzeba czasem się poświęcić, żeby potem wow, żeby mieć jakieś z tego profity. Patrzcie! Ja tutaj dostałem coś, co od razu widziałem, czyli takie naszywki z gwinta wiedźmińskiego. Bardzo ładnie wyglądające, ale w środku jeszcze była pewna rzecz. A mianowicie... O! Z drugiej strony jeszcze coś jest! Mam Chaozu, który jest w specjalnym wydaniu, bo ma tutaj taką złotą notkę. Release Event. Ale z drugiej strony jest Chopper. Czyli mamy dwie karty. Jedna z One Piece'a, druga z Dragon Balla. To jest co prawda Common Chaozu, ale jest specjalnie tutaj wydany. Tony Chopper z sagi Wano. No i mamy jeszcze drugą kartę z One Piece, czyli... Czy tak bardzo boisz się nowej ery? Pyta Shanks. Nie pamiętam nawet w jakiej to było scenie, ale doceniam. Także tak, jedna i mam też drugie. Op! O, takie same? Czy inne? Nie, jedno takie samo, a drugie inne. Zobaczcie. Czy to są jakieś herby krain w świecie Wiedźmina? No bo na przykład tutaj widzę taką łódź przypominającą łódź wikingów, więc może Skellige. A tutaj to wygląda jak trochę końcówka włóczni. Nie wiem, czy to mogłaby być jakaś Temeria, czy coś w tym stylu. Nie, czekaj. Nawet jest napisane. Ty, Skellige trafiłem. Tutaj mamy Skellige. Hop. A tutaj mamy Northern Realms, czyli północne krainy. Okej. A czy Temeria nie była na północy? A co to za kapselek tutaj leży? What? Wrowar, czyli chyba wrocławski browar, tak bym stawiał. O, jest karteczka! Tuż przed streamem z Bleacha. Oj. Wracamy do korzeni. Browar za miastem, znam ten browar. Wy to mnie znacie, nie? Wracamy do korzeni, dosłownie paczki z browarami. Dobra, browar za miastem, słoneczny dzień, łykam to jak pelikan. Można powiedzieć. Pszeniczne piwko z mango i marakują. Ja dosłownie wczoraj pierwszy raz od długiego czasu, bo byłem z Marcią na dworze i tak wstąpiliśmy sobie do sklepu osiedlowego, kupiliśmy po piwku, Marcia kupiła 0, ja sobie kupiłem perłę, włożyłem ją do lodówki i nawet jej nie wypiłem. A to był pierwszy moment od długiego czasu, kiedy ja w ogóle poszedłem do sklepu kupić samemu sobie piwo. A tutaj Sebastian się wstrzelił w takim razie z czymś takim. To jest dość ciekawe. Browar jedliński. Tak wam będę pokazywał. Dość tutaj niski litraż, bo 330. Werbena. To w ogóle ciekawie wygląda. Stara szkoła. Piwa ziołowe. Wygląda na to, że to są normalnie kulturalne trunki. I ja tutaj widzę jeszcze karteczkę od Sebastiana, którą wam przeczytam. Cześć Atacho, co ja tam będę pisał? Jesteś super człowiekiem i dzięki, że nagrywasz. Bądź zdrów. Na zdrowie. Sebastian mówi, dobra. Co ja tam będę pisał? Nie no, dziękuję Sebastian. Bardzo dziękuję za miłe słowa. Ja się cieszę, że mam takich widzów. Cudownych widzów mam. Trzeba byłoby zaśpiewać. To wydaje mi się, jakby to był dodatek. Zobaczcie, tu jest napisane Xbox. Być może to jest dodatek jakiś do Xboxowego, konsolowego wydania Gwinta. Nie wiem chociażby, czy taki jest, chociaż chyba Gwint jest darmowy, nie? Czy nie jest darmowy? Więc Sebastian oczywiście oprócz tego filmu zasponsorował kolejny, bo to będzie też nagrane, w sensie nie przepisywanie kodów, tylko otwieranie paczek, co już zresztą wiecie. Nawet jeśli nie interesujecie się karcianką, Dragon Ball Super Card Game, ani tą starą wersją, której w zasadzie nie nagrywam, ani tą nową wersją, którą nagrywam tylko w wersji cyfrowej, to zapraszam do tego, żeby wpaść na filmy, bo ja czasem robię tak, że te filmy z karcianek to jest tylko pretekst do pogadania sobie i gadamy o czymś innym, a karcianka leci w tle i w zasadzie to nawet nie jest gra, tylko otwieranie paczek i
Możecie zobaczyć, jak trafiam rzadkie rzeczy i z tego powodu krzyczę, a potem nie wchodzę do tej gry do następnego czasu, kiedy dostaję od was kody. Tak to wygląda. Mówię wam szczerze, jak to wygląda. No, znacznie większą przyjemność sprawia mi kolekcjonowanie gier, kolekcjonowanie kart niż granie w gry. No bo nie mam za bardzo czasu na granie w karcianki. Ja uważam, że to jest fajny typ gry, ale trzeba po prostu trochę w tym posiedzieć, żeby się w to wciągnąć. Ja mimo wszystko wolę inne typy gier, ale nawet oprócz tego filmu, nawet oprócz filmu z kart, mam tutaj jeszcze, nie powiem, że materiał na kolejny film, ale materiał na kolejny wieczór. Tak poważnie to chyba sobie to po prostu schowam i będzie to czekać na jakiegoś gościa. Może jak brat przyjdzie, to go poczęstuję, albo jak Michał przyjedzie. Michał. Czekam. Krótko wyszło, ale nie szkodzi. Będę miał mniej montowania. Nie wiedziałem, co będzie w tej paczce, więc nie wiedziałem też, ile mi wyjdzie. Także, oczywiście zachęcam do tego, żebyście przekonali się do oglądania filmów z karcianki, bo tak jak mówię, one nie są monotematyczne. Raczej tam czasem sobie gadamy o różnych rzeczach innych, a karcianka, tak jak mówię, jest tylko tłem, ale oczywiście nie będę was do niczego zmuszał. Więc dziękuję tobie, Sebastian, za paczkę. Dziękuję wam za oglądanie. Możecie zostawić lajka. No i myślę, że kurde, to piwko akurat, ja mówię, nagrywam to w niedzielę, godzinę przed live'em z Bleacha. Kusi, chociaż nie chciałbym potem przeoczyć jakichś ważnych wątków, więc się zastanowię jeszcze, czy to jest na pewno dobry moment, żeby tam rozpieczętować butelkę akurat na streamie. Myślę, że sobie po prostu naleję zupy, bo Marcia dzisiaj zrobiła dobrą zupę, także ja chyba jestem już stary, naprawdę. Dostałem 4 zajebiste piwa, klaser na kapsle, a ja chcę sobie podgrzeć zupę. Może jednak to, co mówił Michał jakiś czas temu, że jestem sztywniakiem, to prawda. Nie opuszczajcie mnie, proszę. Dziana!